ciągle, prawda, jak tak zapytać, kim jesteś, to Polak odpowie Polakiem. Dwa rzeczywiście są chętnie wybierane z tych utożsamień. Czyli to, że jestem Europejczykiem oraz, że jestem zwolennikiem demokracji. Ciągle tworzymy takie plemię Polaków, prawda? Czego o sobie nie mogą powiedzieć ani Rosjanie, ani Niemcy, prawda? Bo te wyniki mamy, prawda? Możemy porównywać. Dla polskości ważne, tej przyszłej polskości, to będzie to, no co się będzie działo w tych najmłodszych rocznikach, bo one są dziwne. Dzień dobry Państwu. Dostałem ambitne zadanie. Mam powiedzieć jako socjolog o tym, jak polskość zmienia się, jak wygląda teraz w tych trudnych czasach, gdzie granica płonie, za granicą jeszcze bardziej płonie. No i zadanie jest przez to niełatwe, ponieważ my zmiany społeczeństwa, no to dokumentujemy przy pomocy liczb. Jak one się zmieniają, to my widzimy, że społeczeństwo się zmienia. Tak? Ale zostałem poproszony, żeby jednak nie było liczb, nie było tablic, bo to przyprawia często słuchaczy o ból głowy. Dlatego o wynikach takiego dochodzenia, jak się ta polskość, stosunek do polskości zmienia, mam po prostu opowiedzieć. No i to jest zadanie ciekawe bardzo. To jest zadanie, które jest podejmowane przez kilka zespołów w jednym czasie. No ten zespół, w którym ja tutaj działam, ale na przykład Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk też zajmuje się polskością. W poniedziałek była sesja zorganizowana przez Instytut Badań Edukacyjnych, też w tytule była polskość. Także widać, że w tym czasie oko obserwatora pada na ten obiekt zwany polskością. Obiekt trudny, bo zobaczcie Państwo, łatwo powiedzieć, co znaczy polski, ale tutaj nagle od przymiotnika tworzymy rzeczownik, prawda? To nazywają językoznawcy nominalizmami, prawda? I zamiast mówić totalitarny, mówimy totalitaryzm, zamiast mówić demokratyczny, mówimy demokracja, zamiast powiedzieć religijny, mówimy religijność, no i teraz zamiast powiedzieć polski, mówimy polskość. I można. I ciekawe, że o zmianach tego stosunku do polskości można powiedzieć całkiem ciekawie. Tutaj będzie taki podstęp, taki trik, ponieważ o tej zmianie stosunku do polskości opowiem Państwu na podstawie badań, które się rozpoczęły w roku właściwie 95, ale pierwszy taki dobry wynik, który byłbym chętnie pokazał, to jest wynik z roku 1998, a później co 4 lata były kolejne badania. No i to też takie badania nie byle jakie, trzeba powiedzieć, ponieważ badania na dużych losowych próbach, to Państwo wiedzą, że jak socjolog bada, to trochę przypomina aktywność kucharza, który ma wielki garnek, prawda, i sięga chochlą, wyciąga, prawda, i ogląda to, co tam w tej chochli się znalazło. Tak samo socjolog, prawda, wie, że chce opowiadać o polskim społeczeństwie, więc bierze próbkę 1000 osób albo więcej, to zależy, jak dokładne te analizy chce wykonać, i ogląda tę próbkę. I ja to, co będę mówił, to opieram na 7 takich badaniach. Tak? Czyli pierwsze było w roku 1998, drugie było w 2002 roku, później 2006, 2010, 2014, 2018, a ostatnie badanie to jest 2022. Więc nie można powiedzieć, że to są jakieś takie badania przestarzałe. My po prostu monitorujemy. Co monitorujemy? Jak się zmienia ta dusza polska, tak? Społeczna dusza naszych rodaków. Jak ona się zmienia? A trik w tych badaniach polega na tym, że ten stosunek do
takich wartości narodowych, ale też obywatelskich, to rozpoznajemy, pytając naszych rodaków, dorosłych rodaków, kim jesteś? I patrzymy, jak rozmaite dziedziny życia są odwzorowywane w odpowiedziach na to właśnie pytanie. Czyli zobaczcie Państwo, mogę na przykład powiedzieć tak, że mogę mieć postawę wobec tego krzesła, prawda? I wtedy to krzesło będzie obiektem i powiem, no wygodne, niewygodne, prawda? Ta postawa może być silna albo słaba, bo szybko o tym krześle zapomnę, ale tutaj my mówimy o tym, że to będzie postawa wobec osoby, czyli można powiedzieć ja podmiotowe ogląda ja przedmiotowe, prawda? Znaczy to oko Saurona, które mam w sobie, ogląda mnie samego, tak? Czyli będę mówił o polskości, o zmianie stosunku do polskości na podstawie takich wyników, no, gdzie tym obiektem postawy jestem ja sam, prawda? Czyli będziemy mówili na podstawie tych koncepcji samego siebie albo autoidentyfikacji. No, dlaczego warto tak robić? Dlaczego to wydaje się jest no, takie trafne, cenne? Ponieważ często socjologowie no, zadają pytanie, tam ludzie nie bardzo wiedzą, co odpowiedzieć i na przykład w takim badaniu, prawda, słyszymy jakieś mądre pytanie, prawda, i wtedy respondent odpowiada, to niech pan napisze wartość 7, że wybrałem odpowiedź 7. I wtedy ankieter mówi, nie, ale 7 to nie ma. No to niech pan napisze odpowiedź 5. A no to zaznaczę odpowiedź 5, prawda? No i jeżeli to jest tego typu badanie, prawda, tego typu refleksja, to później się socjologowie, prawda, dziwią, że tam żadnych korelacji nie ma, żadnych zależności, prawda? Zresztą to jest no, udokumentowane. No, badacze społeczeństwa mają wiele do powiedzenia. Pamiętam, jest taka autor Amerykanin, który opisywał eksperymenty społeczne, nazywa się Orr. W jednym z rozdziałów poświęconych książce właśnie o eksperymentach społecznych zaczyna w ten sposób. I cytuję jakiegoś takiego statystyka, urzędnika wysokiego szczebla brytyjskiego, który pod koniec XIX mówił tak, że ci badacze, którzy zbierają rozmaite statystyki pokazujące ubóstwo, prawda, tam rozmaite takie zjawiska społeczne, to oni te statystyki tam dodają, dzielą, mnożą, podnoszą do kwadratu, a gdzieś tam na samym dole był jakiś taki chłopak z krzaków, prawda, który tam wymyślał, prawda, i później to jest to traktowane bardzo solidnie. Więc chodzi o to, żeby mieć takie wyniki pokazujące zmianę, no, takich ważnych dla nas kwestii, gdzie tego typu zarzutu nie ma, prawda, że tam ktoś odpowiadał niedbale. I dlaczego to pytanie o koncepcję siebie jest pod tym względem bardzo dobre? Ponieważ ludzie lubią oglądać samych siebie. Robią to, właściwie nieustannie to robią. Zobaczcie Państwo, w różnych sytuacjach jesteśmy społecznych, prawda? No i trzeba jakoś zareagować. I wtedy rozważamy, czy jeśli zrobię to, prawda, no to czy ludzie w moim wieku tak robią, prawda? Czy ludzie mego wyznania tak robią, prawda? Albo czy ludzie mego stanu cywilnego tak robią, prawda? I ta refleksja jest no, taka nieustanna, można powiedzieć. Więc ja będę mówił o wynikach badań, 7 badań, no właśnie, takich badań, którym nie można zarzucić, że ludzie tak robili od siebie, prawda, że odpowiadali tak byle jak odpowiadali. I rzeczywiście to badanie jest szczególne, no i w takim razie ta wiedza, którą tutaj Państwu przedstawię, jest szczególna, ponieważ to badanie polega na tym, że przychodził ankieter, prawda, do respondenta tam wylosowanego, to są bardzo solidne próby, też takie te ośrodki badawcze wybieraliśmy, które solidnie te badania zrealizują. Zadawał pytanie no, kim pan jest, ta procedura wręcz brzmiała w ten sposób. Chciałbym zapytać, jak pan, pani myśli o sobie. Na kartkach jest wiele różnych określeń. Proszę wybrać tylko te określenia, które pan, pani uważa za ważne dla siebie. Kim pan jest, a resztę kartek proszę odrzucić. I proszę Państwa, czyli to jest jeszcze przez to takie ciekawe badanie, że jest tam jakaś manipulacja, prawda, coś tam przesuwamy, odkładamy, był też drugi krok, a teraz te, które pan wybrał jako ważne dla siebie, to proszę jeszcze uporządkować. Ja już akurat w te szczegóły nie będę wchodził, także to jest no, takie badanie, które jak się okazuje na przykład no, daje taki wynik, że nikt, kto
na przykład jest starszy niż, prawda, już ma za sobą 40 lat, nie powie, że jest młodym człowiekiem. Po prostu to się nie zdarzy już, prawda? Ani nikt, kto ma 30 lat, nie powie, że jestem starszą osobą. Prawda? Ale to na przykład nikt, kto w innym miejscu kwestionariusza zaznaczy, że jestem niewierzący, nie powie w tej procedurze, prawda, że jestem osobą wierzącą. I to jest moja ważna cecha. Także tutaj co do jakości tych wyników, to no, jesteśmy tacy tutaj zadowoleni z siebie. No i teraz trzeba powiedzieć jeszcze, że no to badanie było realizowane, powiem Państwu, w takich momentach. Wiadomo, żyjemy w Polsce życiem intensywnym, prawda? Więc na przykład ten pierwszy pomiar to wtedy był zrealizowany, kiedy premierem był Jerzy Buzek, a no, prezydentem Aleksander Kwaśniewski, a poziom bezrobocia to było 10%, 10,4%. A drugi pomiar to wtedy, kiedy premierem był Leszek Miller, prezydentem był ciągle Aleksander Kwaśniewski, ale poziom bezrobocia 17,4%. A trzeci pomiar to wtedy, kiedy premierem był Kazimierz Marcinkiewicz, tak? Prezydentem był Lech Kaczyński, a poziom bezrobocia prawie 18%. A kolejny pomiar to wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk, tak? Prezydentem Bronisław Komorowski, a pomiar bezrobocia 12%. A ten pomiar z 2014 roku, to wtedy no, premierem była Ewa Kopacz, prawda? Ciągle prezydentem Bronisław Komorowski, prawda? A poziom bezrobocia 11%. A przedostatni pomiar to Mateusz Morawiecki już, prawda? Prezydentem Andrzej Duda i pomiar, ten wskaźnik bezrobocia 6%. Ostatni, ten z przełomu roku 2022 i 2023, no to już premierem Mateusz Morawiecki, prawda? Prezydentem Andrzej Duda, a poziom bezrobocia 5,2. I proszę Państwa, to jest taka technika, że to, kto jest tym czołowym decydentem, prawda? Albo kim są ci czołowi decydenci, jaki obóz polityczny reprezentują, to ma znaczenie dla odpowiedzi. Ma znaczenie dla tych pokazywanych koncepcji siebie. Tak? No i w takim razie, już jak powiedziałem o samej procedurze, no to zacznie się taka ciekawsza część. Jeszcze tylko powiem, już mogliście się Państwo domyśleć, że to jest taka procedura, gdzie badani otrzymują 48 kartek, prawda? Inne są dla nich ważne, inne są odsuwane na bok, prawda? Teraz co na tych kartkach było? A no właśnie takie określenia, prawda? Pytanie było, kim jesteś? I w takim razie wybór takiej kartki oznacza na przykład, że ważną cechą, moją cechą jest to, że jestem na przykład Polakiem, albo że jestem mężczyzną, kobietą, albo że jestem osobą wierzącą, albo że jestem starszą osobą, albo że jestem inteligentem, albo że jestem człowiekiem z przyszłością. Tak? Najrzadziej były wybierane takie. Jestem osobą zamożną. Się nie dziwimy, prawda? Bardzo rzadko były takie kartki wybierane, prawda, z takiego pliku, prawda? Jestem osobą niewierzącą. Ale na przykład również, i to jest taki znak czasu, jestem człowiekiem bez przyszłości. Rzadko wybierane. I można by szybko zapytać, a skąd się te określenia wzięły? Proszę Państwa, trochę z Moskwy one się wzięły, ponieważ w tych pierwszych pomiarach rzeczywiście próbowaliśmy wciągnąć naszych moskiewskich, ale takich szlachetnych moskiewskich badaczy w to badanie, więc oni również nam podrzucali takie pomysły, z których właściwie jestem zadowolony, bo na przykład my byśmy nie wpadli na takie określenie, że jestem człowiekiem, jestem obywatelem kraju znaczącego w świecie. Albo jestem obywatelem kraju nieznaczącego, bez znaczenia w świecie, prawda? A dla Rosjan to była kwestia bolesna i na tych kartkach się to znalazło. No ale, więc właśnie, to były te określenia do tych pomiarów, co znaczy polskość, zaraz będę mówił o tym, co znaczy polskość dla nas, były to takie określenia, które jakby przeszły taki test wśród ludzi, którzy mają wyczucie języka.
Prawda? I na przykład mogą powiedzieć, że tak ludzie o sobie nie myślą, prawda? Albo tak ludzie o sobie nie mówią. Na przykład w takim badaniu, które było również w Republice Federalnej Niemiec zorganizowane tą samą procedurą, przed bardzo nam niemieccy znowu partnerzy podrzucali taką charakterystykę: jestem obywatelem świata. No ale to myśmy się bronili, prawda? Bo Polacy tak nie myślą, że jestem obywatelem świata, prawda? No. Co to znaczy? Że jestem globtroterem? Tak nie bardzo wiadomo, prawda? Więc niektóre były eliminowane, a te, które się ostały, prawda, no to mają takie znaczenie. Proszę Państwa, od roku 18 na przykład pojawia się na tej liście taka charakterystyka: jestem spadkobiercą dawnej Rzeczypospolitej. Tak? Wśród takich charakterystyk, no właśnie tych narodowo-obywatelskich. Tak? Jestem spadkobiercą, czyli jestem dziedzicem tej cywilizacji jagiellońskiej, prawda? No i trzeba powiedzieć nawet 9 na 100 badanych, prawda? I w roku 18 i 22 po tę kartkę sięgnęło. Więc tu już mają Państwo obraz tego, jak wygląda procedura. No i teraz należy zacząć opowiadać, co to jest z tą polskością. Tak? Jest tych 48 określeń i one mogą być poklasyfikowane treściowo. Tak? I jedne z nich to rzeczywiście pokazywały te utożsamienia ze względu na obywatelstwo i przynależność narodową. Tak? To jest ta grupa, która nas najbardziej interesuje. Tak? Czyli te utożsamienia. Prawda? Mówi na przykład, że jestem Polakiem, prawda? Albo jestem osobą przywiązaną do polskiej tradycji narodowej. Inna grupa, takich kategorii było aż 6, to była, i to też niestety muszę o tym powiedzieć, to były takie utożsamienia ze względu na religię i przynależność wyznaniową. Dlaczego muszę o nich powiedzieć? Ponieważ to my wiemy, prawda, z naszej historii, prawda, że taki węzeł Polak i katolik to jednak istnieje w myśleniu. Prawda? No i one rzeczywiście, te dwa typy utożsamień, czyli narodowo-obywatelskie i wyznaniowo-religijno-wyznaniowe, to tworzą taki rodzaj podwójnej spirali, tak? Helisy, one są powiązane między sobą i one się wzajemnie wspierają. Prawda? Więc już powiedziałem, są dwa typy takich utożsamień, czyli tak naprawdę mógłbym również wygłosić wykład o tym, a co się stało z tymi utożsamieniami religijnymi. Prawda? Ale będę mówił o tych narodowo-obywatelskich. Prawda? Ale też na przykład ważne dla Polaków są takie charakterystyki, takie przez cechy fizyczne albo demograficzne, prawda? Na przykład jestem, nie wiem, osobą młodą, starą, kobietą, mężczyzną, prawda? Takie, które zwykle w kwestionariuszach się tam gdzieś jeszcze mieszczą w takiej części, prawda, tej demograficznej, prawda? To jest trzecia grupa utożsamień. Zaraz powiem, jak one się lokują, prawda, jeśli idzie o zmienność i o ważność w myśleniu Polaków. Bo ciągle mamy w pamięci, że nas interesuje ta narodowość i utożsamienia obywatelskie. Później jest taka grupa projektów dla siebie. Na przykład jestem człowiekiem z przyszłością albo jestem kowalem własnego losu. Nawet jeżeli mu się nie wiedzie, prawda, ale jeżeli on myśli, że on się stara, żeby mu się wiodło, prawda, to może powiedzieć ten nasz rozmówca, że jestem kowalem własnego losu, prawda. Więc to są takie właśnie projekty, prawda. Mamy jakiś ideał, prawda, ktoś tam ten ideał kiedyś tam podsunął, prawda, i my go realizujemy. To jest kolejna grupa. Kolejna to jest grupa, zdawało się, że one będą w tym naszym takim podzielonym społeczeństwie ważne, a się okazały nieważne. To były utożsamienia ze względu na miejsce osoby na scenie politycznej, czyli w tym konflikcie, prawda, który dzieli nasze społeczeństwo. Okazuje się rzeczywiście, że chyba to, że polityka jest ważna, to myślą politycy tylko. I tam publicyści co niektórzy, prawda? Natomiast jeśli idzie o ważność dla naszych rodaków, to nie jest jakaś specjalnie ważna grupa utożsamień. Czyli my tak naprawdę niespecjalnie chętnie charakteryzujemy się, prawda, jako tutaj członkowie tej naszej wspólnoty,
politycznej, prawda, tej narodowej również, prawda, niechętnie się charakteryzujemy poprzez to, prawda, czy jesteśmy zwolennikami polityka, czy nie, prawda, czy jesteśmy przeciwnikami dobrej zmiany. To nie jest charakterystyka, którą ludzie uważają za ważną dla siebie. No i proszę Państwa, co też jest taką bardzo ciekawą grupą utożsamień, to są utożsamienia ze względu na miejsce osoby w społecznym podziale pracy. Jak porównywaliśmy, jak myślą o sobie Rosjanie i Polacy, to się okazało, że te określenia ze względu na miejsce w społecznym podziale pracy są dla Rosjan dużo, dużo ważniejsze niż dla Polaków. Co to znaczy? Że Rosjanie, prawda, te badania to były tam w roku 98 i 2000, także można powiedzieć, później już się nie udało niestety skłonić Rosjan do powtórzenia tego pomiaru, aczkolwiek oni byli zadowoleni, że w tym badaniu wzięli z Polakami udział. Okazuje się, że Polacy prawdziwym życiem żyją poza zakładem pracy. Tak? Żyją w domu, prawda? Ale nie wypełniając role zawodowe. A dla Rosjan te role zawodowe są się okazuje, dużo ważniejsze. I proszę Państwa, w takim razie, co można powiedzieć o tej takiej względnej ważności tych utożsamień? Która grupa była najważniejsza, a która najmniej ważna, ponieważ ciągle mamy w pamięci, że interesują nas te narodowo-obywatelskie, że nas interesuje polskość. Proszę Państwa, powiedziałem, jak różne to były rządy, prawda? To było te pomiary były i przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, prawda? No i później, prawda, po tym jak te rozmaite przygody mamy z tą Unią Europejską, a utożsamienia ze względu na obywatelstwo i przynależność narodową są zawsze najchętniej wskazywane. Są zawsze najchętniej wskazywane. Zaraz powiem Państwu, jakie one są. Tak? Proszę Państwa, na początku, czyli jeszcze w latach 90., tak, w 98, to na drugim miejscu, i to trwało jeszcze przez pierwszą dekadę naszego stulecia, na drugim miejscu, ze względu na taką atrakcyjność przy charakteryzowaniu samego siebie, to były te utożsamienia przez religię i wyznanie. Teraz niestety to się zmieniło, to też trzeba będzie na tym wykładzie to skomentować. Proszę Państwa, te charakterystyki ze względu na cechy fizyczne oraz demograficzne, no to tam są, prawda, dawniej były na 4. miejscu, teraz są w takiej hierarchii ważności na 2. miejscu. Ta grupa utożsamień, prawda, jakoś wysforowały ponad te utożsamienia religijne. Proszę Państwa, co można powiedzieć, prawda, że to społeczeństwo polskie jakoś religijnie stygnie. Znaczy, tutaj można wiele opowiedzieć o tym, prawda? Bo to nie całe społeczeństwo, tylko młodsze roczniki, prawda? To głównie tak zwana generacja Z, też o tym troszkę powiem, prawda? No ale jeśli takie strumienie dowodów spotykają się, prawda, z różnych badań, no to ryzykujemy, prawda, że coś z tą religijnością Polaków się dzieje. Najmniej ważne jako charakterystyki osobowe naszych rodaków to są właśnie te ze względu na miejsce w społecznym podziale pracy. Czyli jestem inteligentem, jestem robotnikiem, prawda? Jestem bezrobotny, jestem przedsiębiorcą. Tego typu, prawda? Tego typu najmniej chętnie wskazywane. Nie może każdy kimś jest, prawda? Studentem. Na przykład uczniowie i studenci, bo i uczniowie, znaczy tacy, prawda, od 18 lat osoby brały udział w tym badaniu, mogły pokazywać, że są uczniami, prawda? Studenci mogli mówić, że są studentami. Nie mówili tego akurat. Prawda? No i ta grupa też właśnie taka tych utożsamień, która nie jest specjalnie dla naszych rodaków ważna, to są właśnie te utożsamienia ze względu na miejsce w konflikcie politycznym, prawda, albo ze względu na miejsce właśnie w tym, miejsce na osoby na scenie politycznej. Zaraz dokładnie powiem, o jakie to te określenia chodzi, czyli w jaki sposób nasi rodacy, prawda, jak postawieni są przed tym zadaniem, to po co wyciągają rękę, prawda? Co uważają, że jest dostępną, ważną ich cechą. Tylko jeszcze trzeba powiedzieć tak, że zadziwia w tym badaniu to, że jest taka niewielka zmienność. Zobaczcie Państwo, jak weźmiemy
opisy polskości pod koniec drugiej połowy lat 80. w miesięczniku Znak ukazał się taki numer, taki mądry, prawda, gdzie rozmaici intelektualiści, niewątpliwie, to znakomity numer, prawda, mówili o Polakach, to się na przykład mówiło, że są tacy niezorganizowani, prawda, tacy, prawda, no tak to wszystko zleci z rąk, prawda. I jak teraz patrzymy, ta Polska się bardzo zmieniła, a te wartości narodowe są ciągle najważniejsze, prawda? W grupie takich utożsamień, prawda? Polska się bardzo zmieniła, tak? Od lat 80., prawda? Od lat 90., no, a te wartości wyznaniowe no, są drugie albo trzecie w takim porządku według ważności, prawda? Przychodzą premierzy i prezydenci, prawda? Ale jakoś nie potrafią porwać Polaków, żeby ci deklarowali, moją ważną cechą jest to, że jestem zwolennikiem polityka lub partii. Nie da rady, prawda? Albo żeby machali, prawda, tam ankieterowi, prawda, z takim określeniem, jestem inteligentem. Nie da rady. Nie przekonamy naszych rodaków. Jest też takie ciekawe zjawisko, o którym krótko też powiem, prawda, że wygląda to tak pozornie, jak taka właśnie gładka tafla na jeziorze, prawda? Ale są zmarszczki, bardzo szczególne zmarszczki, ale to o tym to za chwilę. Natomiast troszkę trzeba powiedzieć, no właśnie, o tych utożsamieniach narodowych, jakie one są. Proszę Państwa, ta polskość to jest tak rozciągnięta pomiędzy dwoma biegunami. No, jeden biegun no to jest taki, że ten Polak to jest raczej Europejczykiem, prawda? Ja nawet wybrałem sobie takie fragmenty poezji, może Państwo rozpoznają, ale tam nie będę specjalnie poetów reklamował, prawda? Tutaj mam takie oto strofy, prawda? Z wiersza poety. Polska mówią i owszem, to nawet rzecz miła, ale wprzód niech przeprosi tych, których skrzywdziła. Polska mówią wspaniale, lecz trzeba po trochu ją ucywilizować. Niech klęczy na grochu, niech zmądrzeje, niech zmieni swoje obyczaje, bo z tymi moherami to się żyć nie daje. Proszę Państwa, no, jeśli ktoś ma taki stosunek do polskości, to znaczyłoby, że dla niego ta polska tradycja jest raczej źródłem sromoty, a nie dumy, prawda? A nie dumy i chwały, prawda? No ale jest też drugi biegun, no i Polacy się gdzieś między tymi biegunami mieszczą. Ten drugi biegun, prawda, no to tutaj Polak to jest taki właśnie Polak z tomikiem poezji tej tyrejskiej, prawda, tej martyrologicznej, romantycznej, prawda, wzywającej do poświęceń, prawda, i tutaj mam wybrałem sobie taki cytat też ze współczesnego poety, prawda, no, ci z Kresów przeniesieni na jałową ziemię, ci z lasów trzymani w piwnicach by zmiękli, prawda, ci z powstania, już nie będę wszystkiego cytował, prawda? I teraz autor tego wiersza, prawda, jakby wyraźnie nawiązuje do tam rozdziału 53 z księgi Izajasza, prawda? Mówi, lecz byli przebici za naszą próżność, spadła na nich chłosta zbawienna dla nas, a w ich ranach jest nasze zdrowie. I tak to się powtarza. Rzeczywiście czytamy tutaj, prawda, że Izajasz jakby podsunął pomysł na te strofy i kończy się ten wiersz tak. Ich dzieci i wnuki będą wyrastać przed nami jak młode drzewa z wyschniętej ziemi, w której wciąż tkwi korzeń korzeni. Prawda? Jest taka nadzieja tej poety, prawda, że no to, co myśmy zyskali jako wspólnota narodowa w XIX wieku i później przez nieszczęścia wieku XX, że to nie zostanie zgubione przez te najnowsze roczniki. No i w takim razie socjolog pyta ciekawie, a jakie są szanse, że nie zostanie to zgubione przez właśnie te nasze dzieci i wnuki, prawda, że to nie zostanie zgubione. Czyli pytamy, czy dla współczesnych Polaków to Polak to jest raczej Europejczyk, prawda, który mówi, że te mohery to należałoby jeszcze wychować, prawda? Czy to jest raczej właśnie ten Polak z tomikiem, tam nie wiem, Mickiewicza, Słowackiego, prawda, czy jakiegoś innego z tych romantyków i poetów wzywających do poświęceń. No i w takim razie jeszcze tylko powiem, prawda, no jak to przywiązanie do polskości się wyrażało w badaniu. Już Państwo wiedzą, już powiedziałem Państwu, że no, ciągle, prawda, jak tak zapytać, kim jesteś, to Polak odpowie Polakiem.
najchętniej, co się nie zdarzy ani Niemcowi, prawda, bo Niemiec nie powie najchętniej, prawda, że kim jesteś Niemką, Niemcem, prawda, i to się też nie zdarzy Rosjaninowi, prawda, który nie powie, prawda, że przede wszystkim jestem Rosjaninem, Rosjanką, bo on powie raczej jestem obywatelem państwa rosyjskiego, prawda, a Polak, prawda, najchętniej odpowie jestem Polakiem. I co jeszcze odpowie, prawda, chcąc jakby potwierdzić tą właśnie swoją tożsamość, pokazać te swoje utożsamienia ze względu na przynależność narodową, no i stosunek do tego dobra naszego wspólnego, prawda, jakim jest państwo polskie. Prawda? To były takie określenia. Jestem Polakiem i to jest moja ważna cecha. Jestem obywatelem Polski, to jest moja ważna cecha. Jestem osobą przywiązaną do polskiej tradycji narodowej i to jest moja ważna cecha. Tak? Jestem obywatelem kraju ważnego w świecie i to jest moja ważna cecha. Tutaj Rosjanie nam podsunęli i tak już tam zostało, prawda? Jestem Słowianinem, ale tego to Polacy akurat chętnie nie wybierają, prawda? Tam 28% po takie określenie, prawda? Przypominają sobie nagle, że są również Słowianami. No, na przykład mało jest amatorów na taką autocharakterystykę, że jestem obywatelem kraju bez znaczenia w świecie. To, prawda, to jakoś nie pasuje Polakom, prawda, tam 11% w roku 2022. Natomiast ciekawe są te takie stosunkowo rzadko się pojawiające, mianowicie jestem spadkobiercą dawnej Rzeczpospolitej. Prawda? Bo to już w roku 18 taka mnie naszła myśl, prawda, i wręcz szukałem tej pomocy u różnych takich ludzi mających to wyczucie językowe, prawda, jakby tutaj umieścić w narzędziu właśnie takie odwołanie, że była ta pierwsza Rzeczpospolita, prawda, i cośmy z niej odziedziczyliśmy, prawda? Coś my dalej niesiemy z tej pierwszej Rzeczpospolitej, prawda? Więc powiedziałem już, że to tam, prawda, 9 na 100 powie również, prawda, wskaże na tę charakterystykę. I co ciekawe, proszę Państwa, to raczej jednak ludzie starsi, a nie ludzie młodzi. Będę mówił troszkę o tym, jak wiek na to wpływa. A to, że jestem narodowcem, nie pytaliśmy, jestem nacjonalistą, bo to obraźliwe byłoby, prawda? Po II wojnie światowej jestem narodowcem, to 8%. Więc to są te charakterystyki, którymi ludzie poświadczają, prawda, wybierając je, że te wartości narodowe, prawda, ta polskość jest dla mnie ważna. Jest dla mnie ważna. No i teraz jeszcze troszkę o tych prawidłowościach dotyczących właśnie tego określenia trzeba coś dodać. Natomiast powiedziałem o tej helisie, tak? O tej podwójnej spirali, prawda? I prawda, te dwie spirale wzajemnie się jakby podtrzymują, czy przynajmniej podtrzymywały, prawda? Skoro mamy ten węzeł w myśleniu Polak i katolik, prawda? A jakie to są te określenia, które tą narodowość wspierały, prawda? No to właśnie, to, że jestem osobą wierzącą, prawda? No to 7 na 10, prawda? Uważa, że powinni w takim badaniu powiedzieć tak, to jest moja ważna cecha, tak? Moja ważna charakterystyka, prawda? Jestem osobą przywiązaną do wartości katolickich, tak? No to tam powiedzmy 4 na 10 powie, prawda? Jestem przedstawicielem pokolenia Jana Pawła II, prawda? No to powie tam tych 38 na 100, prawda? Jestem osobą związaną z Kościołem, powie 1/3 w ten sposób. Ale również są takie, które pokazują na odcinanie, na dystansowanie się wobec tych wartości wyznaniowych, czyli jestem osobą krytyczną wobec Kościoła, to powie 15 na 100, jestem osobą niewierzącą, powie 5 na 100. Więc to są te, które też warto śledzić wtedy, kiedy myślimy o polskości, ponieważ było tak, prawda, że w myśleniu Polaków bardzo długo było tak, że tak to za Normanem Davisem, prawda, że to jednak jest takie boisko, prawda, Pana Boga i igrzyska Pana Boga, prawda, i tym trudom społeczności narodowej, to jednak wzniosłości dodawała myśl o tym, że to jest jednak taki dramat kosmiczny, prawda, że to jest po prostu taki dramat Boży, prawda, ta polskość. Więc tutaj jak myślimy o polskości, to zawsze warto też popatrzeć, a co się dzieje z tymi utożsamieniami wyznaniowymi. Żeby jeszcze tylko Państwu powiedzieć, co tak Polacy odsuwają, prawda? Ku czemu się nie skłaniają, prawda? Co rzadko przychodzi im na myśl, żeby użyć do scharakteryzowania samych siebie. To są te właśnie polityczne, prawda? To są te
te polityczne. No i trzeba powiedzieć tak, że dwa rzeczywiście są chętnie wybierane z tych utożsamień. Czyli to, że jestem Europejczykiem oraz, że jestem zwolennikiem demokracji. Tak? Jestem Europejczykiem, jestem zwolennikiem demokracji, bo to ponad połowa. Tam, prawda, Europejczykiem 56%, w 2022 jestem zwolennikiem demokracji 53% w roku 2022. A reszta nie. Na przykład, no właśnie, jestem przeciwnikiem dobrej zmiany. Państwo wiedzą, że to się mogło pojawić dopiero po 2005 roku, prawda? No i po 2015, prawda? Po tych wyborach, w których sukces odniosły te partie Zjednoczonej Prawicy, prawda? Więc to jest, tam 13% wskazuje na to, prawda? Na tą charakterystykę. No i rzeczywiście ci przeciwnicy dobrej zmiany to są również ci, którzy chętnie wskazują, że jestem Europejczykiem. Ale tak naprawdę to tam, oprócz tych dwóch, jestem Europejczykiem i zwolennikiem demokracji, to jest tak naprawdę taka charakterystyka niezauważana. Ona jest nieistotna dla naszych rodaków. Ona jest nieistotna. Natomiast ciekawe jest, że takie narzędzia, kiedy próbujemy oglądać stosunek do narodowości w koncepcjach samego siebie, że taki pomiar jest wrażliwy na to, co się dzieje w sferze publicznej, ale właśnie w mediach i to w bardzo szczególny sposób. Powiedziałem Państwu, że tak naprawdę te charakterystyki samych siebie, prawda, czyli ten pomiar takiej ważności, względnej ważności różnych dziedzin dla nas jest bardzo stabilny, że on przypomina tą taflę, prawda, w spokojny dzień, taflę jeziora, prawda, równą, ale są takie fałdy, są zmarszczki i kiedy się te zmarszczki, jeśli idzie o właściwie wszystkie albo prawie wszystkie z tych określeń pojawiły w roku 2002 i później w 2014 i 2000 zerknę, na pewno 10 i 10, kiedy była premierem pani Kopacz i wcześniej, 4 lata wcześniej, czy w 10, 2006, jakoś tak, prawda? Wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk. Zerknę na ten wykres, jak to tam było. To takie załamanie, to jest 2010 i 2014. O co chodzi? Proszę Państwa, okazuje się, że wtedy, kiedy myślimy o sobie, to również ważne jest to, na ile tak zwana polityka tożsamościowa jest obecna w mediach, jest obecna w dyskursie narodowym. Czyli jakiej nie ma, tak jak jej było mało w roku 2002, kiedy premierem był Leszek Miller i kiedy jej było mało wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk i Ewa Kopacz, to wtedy ludzie jakby mniej chętnie w ogóle wskazują wszelkie takie utożsamienia, a szczególnie takie utożsamienia, które jakby charakteryzują tą politykę tożsamościową. Ale tak naprawdę wtedy ludzie jakby mniej chętnie pokazują, kim jestem jako istota społeczna. To jest bardzo ciekawy wynik, prawda? Że to, co pojawia się w mediach, prawda? Wtedy, kiedy się mówi, że jesteśmy wspólnotą, prawda? Że mamy cechy wspólne, prawda? Że powinniśmy je celebrować, prawda? Na tym polega ta właśnie polityka tożsamościowa. Ona polega na tym, żeby pokazywać, że tak naprawdę najważniejsze nasze cechy to jest właśnie to obywatelstwo, narodowość, również płeć, rasa, ewentualnie, prawda? Więc wynik zadziwiający polega na tym, że wtedy, kiedy w tym dyskursie publicznym, w naszej rozmowie, prawda, tej, która się odbywa w mediach, prawda, ale jakby w internecie również, kiedy nie pojawia się takie wskazywanie, że jesteśmy wspólnotą, prawda, tam narodową, nie wiem, rasową nawet, prawda, czy tam wyznaniową, że wtedy Polacy jakby w ogóle rzadziej wskazują wszelkie inne swoje utożsamienia. To muszę powiedzieć, że tego się nie spodziewałem. Czyli gdyby to badanie udało się za kolejne 4 lata, czyli w roku 2016 zrobić, prawda, no i gdyby
prawda, obecna koalicja rządząca jakby tak miała szansę porządzić, to należałoby się, znaczy tak dłużej porządzić, należałoby się spodziewać, że ludzie będą mniej chętnie wybierali z tych określeń, prawda, ponieważ to, co się dzieje w mediach, jakby wpływa na to, co myślą o samych siebie, czy chętnie pokazują tą swoją społeczną duszę, czy mniej chętnie. Więc przyznam, że to było dla mnie zaskoczeniem. I teraz jeszcze. Bardzo ważne są te uwarunkowania myślenia o sobie w zależności od rozmaitych cech, które posiadamy, tak? Jako mieszkańcy naszego kraju. Więc na przykład ciekawe jest to, czy to myślenie, prawda, ta gotowość do wskazywania tych utożsamień narodowo-obywatelskich, na przykład takich właśnie, że jestem obywatelem Polski, prawda, albo jestem osobą przywiązaną do polskiej tradycji narodowej, czy to się pojawia równo we wszystkich grupach wieku? I odpowiedź jest taka, tak. To się pojawia równo we wszystkich grupach wieku, więc można powiedzieć, że ta spirala narodowa, to ona się ma dobrze. Z takimi dwoma małymi wyjątkami, czyli jestem przywiązany do polskiej tradycji narodowej, jest nieco częściej wskazywany przez osoby starsze i ta odpowiedź jestem spadkobiercą dawnej Rzeczpospolitej jest nieco częściej wskazywana, no nieco, prawda, jest częściej wskazywana przez osoby starsze. Bym powiedział tak, że jakoś dla znaczenia tych utożsamień narodowych, prawda, dla mocy polskości, to o tyle nie ma znaczenia, że żeby docenić tradycję, to trzeba być troszkę mądrzejszym, prawda, to trzeba mieć więcej lat, jakby się rozsmakować, prawda, a żeby myśleć o sobie jako o synu albo o córze tej cywilizacji jagiellońskiej, to też trzeba troszkę poczytać i trzeba trochę zmądrzeć, prawda, więc to mnie nie dziwi, ale ogólny wniosek jest taki, że jeśli idzie o te utożsamienia narodowe, to wydaje się, że tutaj ten przekaz tradycji kulturowej działa w Polsce ciągle dobrze. Że młodzi ludzie bardzo chętnie wskazują na to, że jestem Polakiem, jestem obywatelem Polski, prawda? Właśnie, jestem obywatelem kraju ważnego w świecie. Takie odpowiedzi. Prawda? A nawet, to aż dziw, tyle, że to jest taki wynik nieznaczący statystycznie, prawda? Młodzi ludzie częściej odpowiadają, ci najmłodsi, prawda? Częściej odpowiadają, że jestem narodowcem. Dużo częściej, prawda? Niż ludzie, którzy są starsi. W tym momencie warto byłoby powiedzieć troszkę o pojęciu pokoleń, ponieważ to, co się dzieje w Polsce, ma silny związek z tym, jak my dzielimy ludzi, naszych rodaków, ze względu na wiek. Więc socjologowie mają dwie szkoły myślenia. Jedna to się bierze od takiego badacza znakomitego dwudziestowiecznego Karla Mannheima, który ma taką koncepcję pokoleń jako takich grup, które zostały mocno uderzone przez historię. To jest tam, 4-5 roczników, na przykład, prawda, ci Niemcy, którzy się obudzili w XIX wieku, prawda, jako naród, prawda, albo wspólnota polityczna po tym, jakim Napoleon Bonaparte jakby pokazał, jacy oni są słabi, prawda. Więc można powiedzieć tak, że oni czy tam mieli 20 lat, czy 30 lat, oni jakby byli współcześniakami. Tak to można by przetłumaczyć, takie angielskie słowo, czy niemieckie słowo, prawda, ponieważ jakby mentalnie żyli wobec tych samych problemów swojej wspólnoty. I w ten sposób tworzy się w ten sposób tworzy się pokolenie. Ale jest też drugi sposób rozumienia pokolenia i on jest tutaj ciekawszy z naszego punktu widzenia. Znaczy wtedy, kiedy my zastanawiamy się nad siłą, nad losami tej naszej polskości właśnie. To jest takie myślenie, które przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych, kiedy myślimy o pokoleniu jako o takich 15-18 rocznikach, które jakby miały podobne doświadczenie gospodarcze, polityczne. One następują w takim rytmie mniej więcej, prawda? One przy tej zmianie pokoleń, kiedy przechodzimy do następnego pokolenia, tak naprawdę tam nie widać jakiegoś tąpnięcia, prawda, radykalnej zmiany. Tak? Czyli tutaj się mówi, prawda, nie tyle, że historia musi w jakiś sposób
kilka roczników mocno uderzyć, prawda, żeby powstało pokolenie, nie wiem, pomocników artylerii przeciwlotniczej. To w Niemczech, prawda, takie pojęcie funkcjonuje, prawda, albo pokolenie Kolumbów. Tylko mówimy tak, prawda, no, że na przykład pokolenie Z, to, które jest tutaj z naszego punktu widzenia najciekawsze, no to są takie roczniki, prawda, które się urodziły po roku 97, prawda, no ale też nie później niż w roku 2012. Czyli to są tacy ludzie, którzy obecnie mają od 12 do 27 lat. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ rzeczywiście no, bardzo długo mówiliśmy, że się właściwie niewiele zmienia, jeśli chodzi o przekaz kulturowy w Polsce, prawda? Czyli tak żartowali sobie socjologowie, że jabłko niedaleko pada od jabłoni, prawda? A nawet jeżeli daleko, no to w tym samym sadzie, prawda? Więc nawet jeżeli się córka albo syn rodzicom nie udali, prawda? No ale to jednak mają podobne wartości, prawda? Tak statystycznie, jak to pokolenie rodziców, prawda? Czyli nie ma tego pęknięcia pokoleniowego. Tak? To jest to pokolenie Z. No, wcześniej było pokolenie tak zwanych milenialsów. To są ludzie, którzy się urodzili pomiędzy rokiem 81 a 1996, czyli ludzie, którzy obecnie mają od 20 do 43 lat. Prawda? Więc znowu mówimy, oni jakby żyli w podobnym świecie. Mówimy jeszcze o wcześniejszym pokoleniu, tak zwanym pokoleniu X, tak? To są ludzie, którzy urodzili się pomiędzy rokiem 65 i 1980, czyli oni mają między 44 a 59 lat obecnie, prawda? W takim wieku są. Wcześniej było pokolenie, do którego ja należę, czyli pokolenie wyrzutu demograficznego. To są ludzie, którzy się urodzili pomiędzy rokiem 1946 i 1964, tak? Czyli ludzie, którzy mają teraz od 60 do 78 lat. Warto z nich taką socjologiczną całostkę, jednostkę zrobić. No i są tacy, którzy właściwie znikają już, prawda, z naszych ulic, z naszych domów. To jest to tak zwane milczące, to jest terminologia amerykańska. Te nazwy są amerykańskie, tak zwane milczące pokolenie. Milczące, ponieważ wcześniejsze było tak zwane wielkie pokolenie, więc to jest milczące. Ludzie, którzy się urodzili pomiędzy rokiem 1928 i 1945, to są ludzie, którzy obecnie mają pomiędzy 79 i 96. Znaczy 79 do 96 lat. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że wtedy, kiedy pojawiło się dużo badań, prawda, dużo danych statystycznych, to ze względu na wtedy, kiedy patrzyliśmy, jak tutaj ludzi wiek zmienia, to warto było jakiś taki podział porządkujący te roczniki wprowadzić, tak jak porządkujemy dni w tygodniu, prawda, od poniedziałku do niedzieli, tak samo tutaj, prawda, to jest takie narzędzie pomocnicze, prawda, łatwo wtedy nam zamiast mówić, ile mają lat, prawda, powiedzieć, on należy do pokolenia X, prawda, albo ona należy do pokolenia Z. No i kłopot jest taki właśnie, że to pokolenie Z, czyli ludzie, którzy urodzili się pomiędzy 1997 a 2012, no to oni jakby odstają od innych roczników. No i właśnie ważnym wynikiem jest to, że nie odstają ze względu na wartości narodowe. Prawda? Bo myślę, że tak dłużej pożyją, to oni też zaczną cenić, prawda, nasze tam rozmaite obyczaje, czyli te polskie tradycje. Prawda? I jak tam będą mieli ochotę czytać, to się też zorientują, że coś tam z tej tradycji I Rzeczpospolitej ich też dotyczy. Natomiast oni są inni ze względu na tą drugą spiralę, dwie spirale się wzajemnie wzmacniają w Polsce, prawda? Czyli ta religijna i ta narodowa. Prawda? Więc to pokolenie Z wyraźnie odstaje ze względu na swoje takie postawy wobec religii. Wyraźnie odstaje. Coś się takiego dzieje, co socjologów w pewne zakłopotanie wprowadza, ponieważ zobaczcie Państwo, zanim przyszła reformacja, to tam rozmaite były pęknięcia w chrześcijaństwie, prawda? To takie najważniejsze na wschód i zachód, prawda? To chrześcijaństwo wschodnie, zachodnie, prawda? No ale jak się pojawiła ta zmiana technologiczna w postaci druku,
prawda? To wszystkie te różnice nagle zostały wyciągnięte, prawda? No i wtedy rzeczywiście, no, prawda, chrześcijaństwo zachodnie się podzieliło na to właśnie związane z Rzymem i to, które ten związek z Rzymem wyraźnie zakwestionowało. No i teraz też żyjemy w takim czasie, takim właśnie no, podobnym jak ten czas reformacji, trzeba powiedzieć, kiedy to, że pojawiło się takie narzędzie komunikowania jak internet, wyraźnie zmienia stosunki ludzkie. Tutaj jak autorzy piszą o tej zmianie, jak już tak słabo w internecie funkcjonuje, prawda, pewno nie gorzej niż wielu innych, prawda, ale to nie jest mój świat, prawda. Ci, którzy opisują tą zmianę, to mówią, że no tak, prawda, myślimy sobie, prawda, że pójdę do sklepu, prawda, jak pójdę do sklepu, to wiadomo, że z tego sklepu też wyjdę, prawda. Natomiast jak ktoś myśli, wejdę do internetu, to już z tego internetu nie wychodzi, bo to wejście do internetu, a szczególnie taka mocna obecność w internecie, można powiedzieć, że zmienia tożsamość takiej osoby. I w jaki sposób zmienia. I tutaj ciągle właśnie tak myślę, prawda, o tych dwóch spiralach ze sobą związanych, czyli tej narodowej i wyznaniowej. No, to opisują badacze na Zachodzie, widzą to badacze w Polsce, że na przykład takie określenia, prawda, rozstaje się z praktykami religijnymi, prawda, albo porzucam Kościół katolicki, ponieważ tam są skandale, prawda, albo tam jest pieniądz, prawda, ja tego nie lubię, prawda, że to jest racjonalizacja. To mówią Amerykanie, ale widzą to też Polacy. Prawda? Bo tak naprawdę dla takiej zmiany w języku angielskim wręcz używają takiego pojęcia, tak jak było convert, to był ten, który się nawrócił. To jest non-vert, czyli ten, który dawniej praktykował, a teraz już nie praktykuje. Już się odciął. Prawda? Że tak naprawdę to non-vert, prawda, ta postawa, ta non-version, prawda, ta odcinania się, to tak naprawdę zależy od jakichś takich bardzo szczególnych, osobistych okoliczności, prawda. Co się zdarzyło mojemu partnerowi, prawda, co się zdarzyło mojemu bratu, siostrze, prawda, jakie przygody, prawda, to głównie są takie przygody na tle właśnie takich ról płciowych, czasami takie przygody związane ze sferą seksualną, prawda, że to jest tak naprawdę jakby główny powód. Natomiast w jaki sposób tutaj się wplątuje nam internet? No, ci ludzie, prawda, którzy tak rozmyślają o sobie, na przykład właśnie, czy ciągle jest tą osobą wierzącą, to oni znajdują takie wspierające ich wspólnoty właśnie w internecie. Tak? Także na przykład Amerykanie to pokazują, statystycznie to w tabelkach pokazują, że im bardziej człowiek jest taką osobą internetu, prawda? Czyli im bardziej jest zanurzony w internecie, tym jest mniej religijny. No tak Amerykanom wyszło. Prawda? Natomiast no, to również widać w naszym kraju, że ta zmiana właśnie pokolenia Z, no i najmłodszych milenialsów, tak? Czyli tych, którzy tam się urodzili w roku 92, 3, 4, 5, 6 jeszcze. Prawda? Ale tam to zjawisko jest dużo mniej widoczne, prawda? Że oni są inni, prawda? Że oni są inni i to socjolog w tym swoim mądrym języku powie, oni są inni ze względu na przekaz tradycji kulturowej, prawda? Na podtrzymywanie tradycji kulturowej. Prawda? Amerykanie to jeszcze mówią, prawda? Mówią rzeczywiście o takim antyinstytucjonalizmie, czyli takiej niechęci do przynależności, prawda? Do jakiejś tam grupy religijnej, kongregacji. Kojarzą to, no właśnie, z taką prywatyzacją przekonań religijnych, czyli to się mówi w socjologii, że to jest taka religijność z menu, prawda? Wybieram to, co mi smakuje, prawda? Czyli potrafię zjeść deser przed zupą, prawda? Później no, ktoś, kto jest jakby takich przekonań bardzo mocno egalitarnych, prawda? Ktoś, kto, nazywają to po angielsku utopianizmem, prawda? Kto ma takie oczekiwanie, że zbawienia to można się spodziewać jeszcze tutaj w tym doczesnym życiu, prawda? Czyli wierzą w ten tak zwany na przykład komunistyczny raj, prawda? Ci, którzy wierzą, którzy jakby są zanurzeni w takiej kulturze terapeutycznej, czyli uważają, że występek trzeba leczyć, prawda? Nie karać, tylko trzeba leczyć. Wreszcie ci, którzy uważają, prawda, no jak to jest ten raj, prawda, ten postęp nas wiedzie do lepszej przyszłości, no to w takim razie najwyższym powołaniem człowieka jest polityka. Ci, którzy w ten sposób jakby myślą, no to oni są szczególnie właśnie wystawieni
na to odsunięcie się od wspólnoty religijnej, no i w rezultacie, w rezultacie zagrażają w naszym społeczeństwie sile tego związku, tych dwóch spiral, które do tej pory, prawda, cały wiek XIX, ale również w wieku XX się podtrzymywały. Tak? One się wzajemnie wzmacniały. Prawda? Osoba o takich przekonaniach to na przykład ma takie poczucie, że ta teologia, Amerykanie to pokazują, prawda, bo to dotyczy tych głównych, tak zwanych tych mainstreamowych wyznań, prawda, że takie osoby tracą wyczucie różnic teologicznych, prawda, a jeżeli nie mamy tego wyczucia, prawda, i ta wspólnota, to te praktyki są nieważne, to po co w takim razie jeszcze i utrzymywać, prawda, te kościoły i kler tych kościołów, prawda? Więc rzeczywiście zjawisko jest ogólnoświatowe i kojarzone jest właśnie z internetem i to Polaków, młodych Polaków nie ominęło. Oni są również zanurzeni właśnie w tej cywilizacji, tak, internetu, tej właśnie, która się pojawiła jako nowa, prawda, i która niewątpliwie będzie miała znaczenie dla przyszłości, tak? No i my to widzimy, prawda? My to widzimy w takich deklaracjach polscy socjologowie, prawda? Kiedy pytamy na przykład o uczęszczanie lekcji religii, bo to, prawda, mówię o wyznaniu, ale ciągle myślę o tych utożsamieniach narodowych, prawda? Że tak jak w roku 91 81% uczestniczyło w tych lekcjach, tak w 2021 54% w tych lekcjach uczestniczyło. Również te informacje o tym, jak polska młodzież tonie albo coraz bardziej zanurza się właśnie w tej cywilizacji cyfrowej, one też są takie uderzające, prawda? Bo na przykład liczba tych, którzy deklarują, że tak dziennie tylko godzinę siedzą w internecie, prawda? To ta liczba spadła od roku 2013 z 20% do 3% w 2021 roku. Prawda? Czyli młodzi ludzie po prostu żyją w internecie. No i dla tej siły utożsamienia narodowego, to nie bezpośrednio, ale pośrednio to może mieć z czasem znaczenie. Tak samo słabnie wyraźnie widzimy to w danych, taka gotowość jednoczesnego wskazywania na te utożsamienia narodowe i wyznaniowe. Czyli maleje liczba osób, to nie są gwałtowne, radykalne spadki, ponieważ tak jak powiedziałem, to wyjście ze świata rodziców to dotyczy tylko pokolenia Z właściwie. Tylko tych najnowszych roczników, czyli tylko tych urodzonych po 1997 roku, prawda? Ale rzeczywiście maleje liczba takich osób, które by jednocześnie w tej mojej procedurze powiedziały, że jestem Polakiem i sięgnęły również po kartkę, że jestem osobą przywiązaną do wartości katolickich. Czyli ten węzeł, prawda, to jakoś jest słabszy. Jeszcze jest jeden ciekawy wynik, będę zmierzał do końca. Taki na przykład, to też charakteryzuje polskie społeczeństwo, że kiedy tak zastanawiamy się, a gdyby on nie powiedział, że jest Polakiem, to jak często będzie wskazywał te inne określenia? Się okazuje, że są takie identyfikacje, czyli są takie klucze do naszego serca. Tak? Są takie cechy, społeczne nasze cechy, że jeśli my tych cech nie mamy, to my tak naprawdę z dużo większą trudnością możemy powiedzieć, kim my jesteśmy. Tak? Ja je nazwałem tymi tożsamościami czy utożsamieniami węgłowymi. Węgieł to taka, kamień albo belka, że jak się ją usunie, to cała budowla drewniana najczęściej, prawda, siadała, rozsypywała się, prawda? Są takie utożsamienia węgłowe, że jeżeli ich nie ma, to tak naprawdę my tracimy orientację, kim my jesteśmy. Tak? My tracimy, prawda, nam trudniej nieco powiedzieć, wskazać jeszcze inne utożsamienia. I proszę Państwa, jakie są w Polsce te najbardziej węgłowe utożsamienia? To jest to, że jestem obywatelem Polski, Polakiem, jest tam też, jestem mężczyzną, kobietą, to też należy o tym pamiętać, prawda, wtedy, kiedy rozmawiamy i odpowiadamy na pytanie, kim jestem, mieszkańcem regionu, miasta, miejscowości, osobą wierzącą oraz osobą przywiązaną do polskiej tradycji narodowej. Zobaczcie Państwo, że
że no ktoś, kto nie myśli o sobie w tych kategoriach, tak? Znaczy nie używa określeń tych właśnie do scharakteryzowania siebie, to tak naprawdę stoi na obrzeżu tej wspólnoty, którą my tworzymy, prawda? Mieszkańców, prawda? Naszego kraju. To jest też, uważam, wynik bardzo szczególny. Jak można by podsumować to? Proszę Państwa, więc tak. Ciągle tworzymy takie plemię Polaków, prawda? Czego o sobie nie mogą powiedzieć ani Rosjanie, ani Niemcy, prawda? Bo te wyniki mamy, prawda? Możemy porównywać mieszkańców naszego kraju z mieszkańcami tych krajów, prawda? Jeden na wschód, drugi na zachód. To może trwać, prawda? Ale nie będzie trwało, jeżeli te tendencje obecne pogłębią się w tym pokoleniu, które przyjdzie po pokoleniu Z, prawda? Czyli w tym pokoleniu, które już się zaczęło rodzić. Bo ono się zaczęło rodzić od 2012 roku, prawda? Te roczniki, te osoby urodzone po 2013, znaczy w 13 i później roku, to już tworzą pokolenie, które na razie nie ma nazwy. Niektórzy używają nazwy pokolenie alfa, to taka tam obła nazwa, prawda? Nie wiadomo, o co chodzi. No i trzeba powiedzieć tak, że rzeczywiście dla polskości ważne, tej przyszłej polskości, to będzie to, no co się będzie działo w tych najmłodszych rocznikach, bo one są dziwne. Proszę Państwa, niedawno były wybory do Parlamentu Europejskiego i z tego, co dało się odtworzyć w tych relacjach dziennikarzy z badania, które pokazywało afiliacje partyjne, czy sympatie partyjne różnych grup wiekowych, to się okazuje tak, że roczniki tam, powiedzmy, te 50 lat i więcej, prawda, 50 lat do 100, to tak naprawdę miały dwie partie, prawda, jedni na PiS, drugi na Platformę, prawda, tutaj jakby nie było wątpliwości. Natomiast roczniki od 18 do 29 lat, to tak naprawdę całe spektrum. Oni po prostu jakby są inni. Oni są inni, prawda? Ci młodzi ludzie, młodzi dorośli są inni. Proszę Państwa, jak bardzo są inni, to pokazują wyniki różnych innych badań. To nie jest tylko polska osobliwość. Takie badanie z roku 2022 amerykańskie znalazłem. I teraz pomyślcie Państwo, no cechą młodości to jest co, prawda? No właśnie, zapytano ludzi w różnym wieku, czyli pochodzących ludzi z różnych pokoleń, na przykład właśnie, czy będąc młodymi, to regularnie uczestniczyli w nabożeństwach. Tak? Zapytano, czy podejmowali dorywcze prace, tak? Czy, prawda, no, mieli chłopaka, dziewczynę, prawda, do spotkań, prawda? Czy okazjonalnie pili alkohol albo palili trawkę lub papierosy, prawda? I czy często czuli się samotni lub wyobcowani. Proszę Państwa, można powiedzieć tak, że ludzie z pokolenia wyżu demograficznego byli normalni, czyli tak, uczestniczyli w nabożeństwach, prawda, podejmowali prace dorywcze, to mówię o Amerykanach, prawda, mieli tego towarzysza w postaci dziewczyny, chłopaka, prawda, okazjonalnie pili alkohol, palili trawkę lub papierosy i nie byli samotni. I rzadko deklarowali, że byli samotni. A teraz patrzymy na tych młodych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, prawda, z pokolenia Z, się nagle okazuje tak, no, dużo rzadziej w nabożeństwach uczestniczą, nie podejmują, dużo rzadziej podejmują rozmaite prace, prawda, samotni są samotni. Znaczy nie deklarują, że mają. Tak często jak ich rodzice, czy tam nawet dziadkowie, prawda? Że mieli chłopaka, dziewczynę. Dużo rzadziej, oni są ascetyczni, dużo rzadziej mówią, że pili alkohol albo palili trawkę lub papierosy. Ludzie, no właśnie, w tym wieku urodzeni pomiędzy 97 rokiem a 2012. I dużo częściej mówią, że są samotni lub wyobcowani. Proszę Państwa, od tych roczników będzie zależało, co się dalej będzie działo właśnie z polskością, czyli z tą taką szczególną cechą właśnie, że czujemy związek z tradycją, prawda? Jakoś tak jesteśmy dobrze osadzeni, prawda? Wśród swoich, tak? Jedni uważają, że trzeba
trzeba się jako Polacy poprawić, podciągnąć, prawda, więc tę moherę należy jakoś wychować na nowo, prawda. Inni mówią, że należy podtrzymywać tę tradycję, którą zawdzięczamy Mickiewiczowi, prawda, Słowackiemu, innym romantykom, prawda, i tym, prawda, tym bohaterom XX wieku, prawda. Wszystko zależy właśnie od młodzieży teraz. Co się z tą tradycją stanie? No i muszę powiedzieć, i mówię to, znaczy, proszę Państwa, pokazywałem wyniki badania, co do którego trafności jestem tak mocno przekonany. Ono jakby dziwi, ale nie zadziwia, prawda, nie przeraża w tym, że się pojawia coś zupełnie takiego horrendalnego, prawda, takiego, co się nie powinno zdarzyć. Tak? No i zobaczymy, co się wydarzy, a to wszystko zależy od tego, no, co się będzie działo w naszym życiu publicznym. Dziękuję Państwu bardzo.